Cześć, z tej strony Marcin, kanał Dospel. Z uwagi na wiele pytań, jakie do nas wpływają na temat sterowania naszymi urządzeniami, omówimy sobie dzisiaj sterownik dotykowy Plum oraz sposób jego użycia. Lećmy. W najnowszy sterownik dotykowy wyposażamy obecnie większość naszych urządzeń. Urządzenia Phoenix, Matrix, Browser Power czy też Milano. Sprawdźcie sami, jak bardzo funkcjonalny jest ten sterownik. Na początku musimy nadmienić, że sterownik przychodzi z nowością centrali w pełni skonfigurowany i instalator na miejscu inwestycji nie musi go ustawiać ani robić żadnych dodatkowych rzeczy. Wszystko jest w pełni ustawione przez fabrykę. Po odpaleniu sterownika widzimy skrócone menu obrazkowe. Objaśnimy sobie na początku, co oznaczają poszczególne pozycje. W tym miejscu mamy podgląd ustawionej temperatury nawiewu. Druga ikonka oznacza nam postój lub pracę centrali. Jeżeli w nią klikniemy, mamy zezwolenie na pracę i urządzenie może być włączone i wysterowane. Na razie sobie zatrzymamy, żeby nam nie szumiało. Idąc kolejno, procent nawiewu w silniku nawiewnym, procent wywiewu ustawionego na wywiewie, data, godzina, pomiar 4 czujników temperatur, odczerpni poprzez wyrzutnie, nawiew i wywiew. Na samym dole, idąc od lewej, mamy 3 zdefiniowane fabrycznie programy. To są skróty ikonkowe. Pierwszy program, po kliknięciu, program wietrzenia, wrzuca nam urządzenie na 60% wyciągu, imitując otwarcie okna i wyciąganie zużytego powietrza z nieodpowiednimi zapachami, nie dopuszczając nam świeżego. Zaraz Państwo zobaczycie, jak centralka się uruchamia. I tutaj widzimy, silnik wskoczył nam na 60% mocy, zachowując 0 przepływu na nawiewie. Wyłączamy sobie pracę. Drugą ikonką jest ikonka party, po naciśnięciu której, tutaj widzimy, program się uaktywnił. Całe urządzenie skakuje nam na 90% mocy, zapewniając przewietrzenie budynku. Bardzo pożyteczne przy dużym zaludnieniu i ewentualnie dużej ilości ludzi, jaką będziemy mieli w pomieszczeniach. Trzecią ikonką jest ikonka, po której naciśnięciu widzimy komunikat wyjście. Jest to wyłączenie jednego z tych dwóch trybów. Kolejnymi ikonkami po prawej stronie w dolnym rzędzie są ikonki chłopka oznaczone cyferką 1, 2, 3, 4. Są to 4 przyciski, które możemy swobodnie i dowolnie ustawić specjalnie pod siebie. Natomiast fabrycznie są one ustawione na 20, 50, 70 oraz 100% mocy. Po ich włączeniu wrzucamy centralę na dane wartości. Warto również wspomnieć, że po włączeniu programu czwartego, czyli 100% mocy, przy rozruchu urządzenia, czy też wrzuceniu na pełne obroty, na 10 sekund włącza nam się ozonator, tak by przy pierwszych momentach przewietrzania zdezynfekować całą centralę i przede wszystkim wymiennik. 10-sekundowe ozonowanie jest wystarczające do tego, by skutecznie oczyścić wnętrze centrali, jak i cały układ z bakterii i innych drobnoustrojów. Jednocześnie 10 sekund pracy ozonatora nie jest w stanie wytworzyć takiej ilości ozonu, by mógł on się dostać do naszego organizmu i w jakikolwiek sposób wpłynąć negatywnie na nasze samopoczucie czy też zdrowie. Na samym dole w pasku zadań, jadąc od prawej strony, widzimy pierwszą ikonkę. Jest to przejście do menu obrazkowego i wizualizacji urządzenia wraz ze stanem poszczególnych komponentów. Widzimy tutaj wymiennik, stan bypassu, grzałki, silnik nawiewny, silnik wywiewny, strumienie powietrza oraz pomiar temperatur. Pozwala nam ten podgląd w bardziej obrazowy sposób sprawdzić temperatury i stan urządzenia obecny. Idąc dalej, drugą ikonką od prawej strony jest ikonka programatora w trybie 7-dniowym. Omawiając harmonogram nastawy tygodniowej, w tym polu wybieramy dzień tygodnia, jaki chcemy sobie zaprogramować. Może być poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota lub niedziela. Wybieramy poniedziałek. Od tego zaczynamy. U góry mamy 5 okresów czasowych,
dla których możemy ustawić zmianę wydajności. I teraz tak, ustawiamy sobie poniedziałek, na przykład czas pierwszy, czyli pierwsza nastawa, start, zmieniamy wartość, 0 to jest północ, ustawmy sobie na przykład pierwszą godzinę. Czyli w poniedziałek pierwsza wydajność to będzie startowała o pierwszej godzinie, zatrzymywała będzie się o godzinie na przykład 8 rano, bo akurat śpimy, chcemy, żeby urządzenie pracowało na minimalnych wydatkach. Pierwsza start 8 zatrzymuje się, tryb użytkownika 1. Tryb użytkownika to jest jedna z 4 ikonek, jak sobie przypomnicie, cofniemy się w głównym menu. Tutaj pierwsza, druga, trzecia, czwarta to jest ta jedna z 4 ikonek nastawy wydajności. Czyli jeżeli tam klikniemy pierwszą, użytkownika 1, centralka nam wskoczy na 20% mocy. Jeżeli ustawimy użytkownika 2, wskoczy nam na 50% mocy. Wracamy do konfiguratora. Poniedziałek, pierwszy czas startuje nam o pierwszej i jest z nastawą użytkownika pierwszego, czyli z 20% mocy do godziny 8. Później o 8 wiemy, że wstajemy i budzimy się, więc ustawiamy sobie drugi czas, że ma nam o godzinie 8 skoczyć na przykład, chcemy przewietrzyć rano po nocy, na przykład na 70% mocy, czyli robimy użytkownika trzeciego i wietrzy nam to do godziny 10. Idąc dalej, od godziny 10, kiedy wyszliśmy do pracy, nie ma nikogo w domu, ustawiamy sobie czas trzeci, startujemy z tym czasem od godziny 10, nie ma nas w domu na przykład do godziny 17, czyli dajemy, by do 17 chodził minimalny program 20%, bo tyle mieliśmy ustawione na użytkowniku pierwszym. O 17 wracamy do domu i tak samo ustawiamy sobie czas czwarty, że po powrocie do domu, czyli od godziny 17 na przykład do godziny 20 mamy prędkość 50%, bo tyle było na użytkowniku drugim i przed spaniem, przed całym położeniem się do łóżka możemy sobie ustawić czas piąty od godziny na przykład 20 do 24, do 23:59, ale żeby nie jechać tak długo, ustawmy sobie 15. Będzie nam centrala skakiwała na pełne obroty, czyli na użytkownika czwartego. I tym oto sposobem mamy ustawiony tryb pracy na cały dzień poniedziałkowy. Tak samo robimy potem z wtorkiem, ze środą, z czwartkiem i tak dalej. Natomiast jeżeli chcemy, żeby centrala pracowała przez 5 dni w tygodniu między poniedziałkiem a piątkiem tak samo, aby nie ustawiać każdego dnia oddzielnie, wchodzimy na poniedziałek, tu mamy ikonkę kopiuj, kopiujemy program, by taki sam był dla poniedziałku, wtorku, środy, czwartku i piątku. Akceptujemy. I teraz każdy z dni, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek jest identycznie taki sam. Nie ustawiliśmy soboty, więc możemy sobie wejść na sobotę i sobotę ustawić odmiennie, z tego względu, że nie idziemy do pracy i będziemy w domu w innych godzinach. Ustawienie jest bardzo poręczne, bardzo czytelne i bardzo praktyczne. Język polski nam to ułatwia i na pewno każdy sobie z tym poradzi. Jeżeli nie będziemy chcieli korzystać z harmonogramu, to wchodzimy na niego ponownie i klikamy harmonogram off. Wyłącza nam to automatyczną pracę centrali i pozwala na sterowanie ręcznie jednym z 4 trybów, bądź też ewentualnie skróconą ikonką wietrzenia lub imprezy. Główne menu skrótowe mamy omówione. Omówiliśmy również harmonogram pracy 7-dniowy. Kliknijmy teraz na samym dole po lewej stronie w ikonkę, która nam pozwoli wejść do głównego menu. Klikając pierwszą ikonkę informacji, wchodzimy w aktualny stan pracy urządzenia. I tak po kolei jadąc od góry. Aktualna temperatura komfortu jest ta, którą mamy ustawioną, do której ma urządzenie dążyć. Aktualna temperatura wiodąca jest to temperatura na czujniku nawiewu do pomieszczeń. Tryb regulacji urządzenia grzanie, czyli mamy włączone zezwolenie na pracę dogrzewania. Temperatura zewnętrzna mierzona na czujniku czerpni oraz lato-zima, zima. Jest to pole, które ustawiamy i przełączamy zależnie od okresu pory roku. Będę o tym szerzej mówił przy okazji kolejnej ikonki i kolejnego menu, tam gdzie będziemy tę definicję konfigurować. Klikamy wstecz. Drugą ikonką w menu mamy tryb pracy urządzenia.
Otwieramy sobie go i tutaj właśnie mamy te tryby, o których mówiłem, które możemy konfigurować. Tryb pracy centrali. Możemy tutaj sobie spokojnie skonfigurować pod kątem prędkości, pod kątem lata, zimy, poszczególne biegi. Możemy tutaj sobie również ustawić, jak ma pracować centrala, jeżeli włączymy tryb kominka, czy też harmonogram 7-dniowy. Tryb lato-zima, o którym wspominałem, jest to tryb, w którym przełączamy urządzenie na lato lub na zimę. Po przełączeniu urządzenia na lato, urządzenie będzie w gotowości miało włączenie medium chłodzącego, jeżeli temperatura na nawiewie spadnie poniżej tej, której ustawimy. Odwrotnie działa to w zimie. Po włączeniu trybu zimy urządzenie będzie dawało sygnał załączenia na nagrzewnicę, jeżeli temperatura spadnie poniżej tej, którą ustawimy. Czyli de facto w zimie ustawiamy sobie temperaturę, do jakiej chcemy dogrzewać, a przy lecie ustawiamy temperaturę, do jakiej chcemy dochładzać powietrze, jeżeli centrala ma podpięte medium chłodzące typu agregat freonowy, czy też chłodnica z innym medium chłodzącym. Możemy również ustawić sobie na opcję wentylacji tylko, czyli bez ustawienia jakiejkolwiek temperatury. Ustawienie stanów pracy, ustawienie trybów użytkownika. Ustawiamy sobie tutaj te 4 ikonki z głównego menu, czyli te tak zwane chłopki. Możemy sobie tutaj zdefiniować, że pierwszy chłopak będzie prędkością nie 20, a 30%, drugi chłopak będzie miał nie 50, a na przykład 45 na nawiewie, 45 na wywiewie. Co jest ważne przy tym sterowniku i przy tych naszych urządzeniach, możemy oddzielnie sterować z silnikami nawiewu i wywiewu. Jest to bardzo pomocne przy wyrównywaniu bilansu powietrza dla budynku. Możemy ustawić sobie 5%, 10% lub dowolne różnice w nawiewie w stosunku do wyciągu. Tutaj ustawiamy temperaturę wiodącą, czyli tą, do której chcemy dążyć. Jeżeli na drugim biegu ustawimy sobie na przykład 25 stopni i będziemy mieli włączony system zima w urządzeniu, to zawsze, kiedy centrala na nawiewie wykryje poniżej 25 stopni, będzie dołączała grzałkę, by podnieść temperaturę. Natomiast jeżeli będzie centrala w trybie lato włączona, to zawsze, kiedy będziemy mieli powyżej tej wartości, centrala będzie dawała sygnał załączenia na medium chłodzące. Czy będzie nagrzewnica, chłodnica freonowa, czy to będzie nagrzewnica, chłodnica wodna, dowolne medium. Ustawienie trybów czasowych. Tutaj ustawiamy z kolei w głównym menu, sobie cofnę się Państwu, w głównym menu dolne lewe tej ikonki, czyli wietrzenie i party. Ustawiamy sobie tutaj, która ikonka w jakim okresie ma pracować, z jaką wydajnością i dla jakiej temperatury, czyli to samo, co konfigurowaliśmy w harmonogramie tygodniowym, czy też w ustawieniu tak zwanych chłopków, czyli tych 4 pól użytkownika. Więc jak Państwo widzicie, te wszystkie ikonki w głównym menu, czy to te tutaj skrócone, czy 4 użytkowników, są w pełni konfigurowalne i pomimo tego, że przychodzą nastawione fabrycznie z daną konfiguracją, możemy je w tym menu obrazkowym sobie przestawić, przekonfigurować pod swoje preferencje. Filtry. W tym polu możemy włączyć kontrolę filtrów i wymuszenie procedury wymiany. Wymuś procedurę wymiany filtrów. Dajemy na tak. Zapisujemy. Procedura wymiany filtrów. Ustawiamy sobie, jakiej klasy mamy filtry, czy są wymienione, czy nie są wymienione i w jakim okresie ma nam centrala przypominać o wymianie. Bypass. Możemy ustawić, by bypass był otwarty, zamknięty lub też pracował w trybie automatycznym. Oczywiście każdy z nas wie, co to jest bypass, że służy do ominięcia wymiennika przez powietrze. Warto dodać, że w tych urządzeniach, które teraz wypuszczamy na rynek, bypass jest absolutny, czyli 100% szczelny. Ustawienia ogólne. Kontrola rodzicielska. Możemy zablokować obsługę sterownika, by aktywować go, by nie trzeba wpisać hasło. Jest to dobre, jeżeli ktoś ma małe dzieci, a sterownik jest bardzo łatwo dostępny. Ustawienia wygaszacza. Po ile ma nam się wygaszacz, w jakim czasie ma przestać świecić, tego typu rzeczy. Dźwięk wciśnięcia klawisza możemy włączyć lub wyłączyć. Ustawienia domyślne, przywrócenie, ustawienie zegara, ustawienia daty, ustawienie jasności manipulatora. Dźwięk alarmów, jak bardzo ma się włączać. Język,
aktualizacja oprogramowania, jeżeli będziemy chcieli oprogramowanie zupdate'ować pod kątem wersji oprogramowania, jakie będziemy wypuszczać w przyszłości na rynek, możemy tą ikonką to przeprowadzić. Ustawienia Econet, jest to ikonka, która jest ważna przy włączeniu centrali do Wi-Fi. I to już chyba wszystko w tej ikonce. Idąc dalej, alarmy, to jest opcja głównie dla serwisantów lub też ewentualnie sprawdzenie, jakie alarmy nam wybiły. Pokazuje nam stan urządzenia, jaki alarm w jakiej dacie, w jakim czasie wystąpił i co on oznaczał. Wyłączenie regulatora, czyli jak na tą sprawę wyłączenie centrali. Ustawienia serwisowe. Jest to opcja dla serwisów i firm instalacyjnych. Wbijając odpowiedni kod numeryczny, wchodzimy w ukryte menu serwisowe, gdzie możemy wejść głębiej w ustawienia centrali i skonfigurować ją bardziej pod kątem pracy poszczególnych komponentów. Jest to niedostępne dla użytkownika, gdyż każda zmiana nieodpowiednia w tym menu może skutkować nieodpowiednią pracą urządzenia lub nawet uszkodzeniem niektórych komponentów. Centrala alarmowa. Możemy sobie tu ustawić, w jaki sposób mają pracować alarmy, kiedy mają alarmy się pojawiać, jaka ma być reakcja urządzenia na alarmy, czy ma urządzenie przechodzić w tryb przewietrzania na przykład 100%, czy ma centrala przejść na 30% mocy przy każdym alarmie i tak pozostać do momentu skasowania alarmu. Wszystko ustawiamy w tej ikonce. No i wracamy do informacji, przejechaliśmy, widzę całe nasze menu i wszystkie opcje sterownika. Procedura wymiany filtrów, którą uaktywniliśmy, tak właśnie możemy dostrzec, że jest alarm. Jest bardzo głośny i bardzo uciążliwy, więc nie sposób go przeoczyć. Na koniec pokażemy Państwu, jak podłączyć centralę wentylacyjną do sieci internetowej. Podłączamy ten oto moduł Wi-Fi kablem USB do centrali oraz zasilaczem do prądu. Możemy wpiąć kabel sieciowy, żeby mieć stabilne połączenie, natomiast jeżeli go nie wepniemy, moduł działa po sygnale Wi-Fi, łącząc się z naszym routerem domowym. Po podłączeniu routera wchodzimy sobie na stronę internetową www.econet24, econet pisane przez c.com. Po otwarciu strony mamy możliwość kliknięcia przycisku register. Jest to pierwsze uruchomienie, do tego musimy zarejestrować nasz produkt. Klikamy register. Wyskakuje nam pole do wpisania numeru UID. Jest to numer identyfikacyjny naszego sterownika z centrali. Gdzie go mamy? Otóż podchodząc do naszego panelu sterowniczego, klikamy na menu, klikamy informacje i dolną prawą strzałką przewijamy strony. Mamy w informacjach o urządzeniu i ich numerach numer UID ostatni. Jest to numer identyfikacyjny tego sterownika i ten oto numer wpisujemy w tym polu w przeglądarce. Wpisujemy ten numer. Zwracamy uwagę, żeby nie pomylić wielkości liter, bo jest to bardzo ważne w tym wypadku. Akceptujemy. I otwiera nam się strona internetowa, gdzie wpisujemy dane sieci Wi-Fi oraz hasło. Po akceptacji wpisujemy adres mailowy oraz hasło. Pod tym adresem mailowym i pod tym hasłem mamy założone konto w systemie Econeta i pod tym loginem i pod tym hasłem możemy otwierać aplikację i za każdym razem sterować urządzeniem. Pokażę Państwu, jak to wygląda już przy logowaniu do projektu zarejestrowanego, z tego względu, że urządzenie nasze już jest zarejestrowane. Zobaczcie sobie Państwo, jak to wygląda. Po zalogowaniu widzimy główne menu. Jest to stan, który pokazuje nam obecną pracę urządzenia. Postój, możemy to zmienić na tryb prędkości 1, 2, 3, 4, tak samo jak robiliśmy to na panelu. Czas pracy off, czyli tutaj harmonogram 7-dniowy, harmonogramy nieaktywne, temperatura 1, temperatura 2, moc nadmuchu, nawiew, wywiew. Możemy sobie dla przykładu wrzucić tryb pierwszy, żebyśmy widzieli, że wszystko nam idealnie działa. Procent zużycia filtrów, nawiewu, wywiewu, w lewym słupku parametry użytkownika, czyli wszystkie te nastawy, o których mówiliśmy przy okazji omawiania sterownika. Parametry serwisowe, historia danych, alarmy. Jest to aplikacja, która w bardzo obszerny sposób pokazuje wszystkie możliwe opcje, natomiast każda z tych opcji była omawiana przy sterowniku. Tutaj jest to tylko inaczej wizualnie ubrane, ale wracając się
delikatnie suwakiem do omówienia sterownika, będziecie Państwo wiedzieli, które pole co oznacza. Jeśli macie Państwo inne pytania lub inne zagadnienia, w którym byście potrzebowali pomocy, śmiało piszcie, na pewno pomożemy. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco z naszymi realizacjami. Dzięki, że byliście z nami. Dzięki za oglądanie. Cześć.